Witajcie, z tej strony Kamil. Jak wiecie, obecnie prowadzę projekt na YouTubie, dom 45 metrów użytkowych, 63 metry powierzchnia zabudowy. Dom 45 metrów za 45 tysięcy w 2021 roku. Ciężki projekt, strasznie trudny, budżet bardzo wąski. No ale co, jak wiecie, jestem obecnie na etapie elewacji i w tym momencie dochodzę do takiego punktu, w którym chciałbym położyć w pewnym miejscu kamień elewacyjny. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić taki kamień we własnym domowym zaciszu. To będzie dokładnie imitacja kamienia, ale będzie również pełnił świetną funkcję na elewacji. Ja taki kamień posiadam na własnym domu już kilka dobrych lat. Na koniec filmu pokażę Wam, jak on wygląda na moim domu. Tak więc filmik może być trochę dłuższy, nie wiem ile będzie trwał, dopiero zaczynam go nagrywać, ale pokażę Wam wszystkie etapy, jak można taki kamyk sobie wykonać. W pierwszym etapie będziemy potrzebowali troszeczkę miejsca. Moi stali widzowie znają już troszeczkę mój warsztat, tak więc wiedzą, że ja taki mam troszeczkę większy z tyłu, tak więc na pewno zrobiłem sobie porządek i zabieramy się do roboty. W pierwszej kolejności, słuchajcie, wezmę sobie kawałek płyty USB. Ja mam taką tutaj 10, może 12 byłaby lepsza, ale nie mam takiej. Z drugiej strony 18 i grubsze no też nie ma sensu, bo są za ciężkie. Ja te moje płyty, słuchajcie, wytnę sobie na 37 na 37. Tak więc jak skończy się ten filmik i zrozumiecie, o co chodzi i byście chcieli sobie sami zrobić na przykład inny kamień o innych kształtach, to no wiadomo, zrobicie sobie inny rozmiar. No dobrze, mam swoją płyteczkę. Dałem ciała. Miało być 37 na 37. Lecimy jeszcze raz. No dobra, mam 37 na 37. Tam to się pomyliłem, było 27. No niestety. Ten się nie myli, co nic nie robi. Teraz drugiego kawałka również uciąłem na 37. I teraz wytnę 4 boki na 5,5 cm. Oczywiście jak ktoś nie ma takiej maszynki jak ja, no to może zrobić to oczywiście ręcznie. 4 sztuki. Ok, dwie z nich jeszcze sobie przerobimy. I teraz skręcamy sobie, słuchajcie, skrzyneczkę. Ok, tak wygląda moja skrzyneczka. I teraz tak, no wszystkie boki zrobiłem na jeden wymiar. Myślałem, że będę musiał skracać, a to jednak się okazało, że mi tutaj brakuje. No nic, to jest skrzyneczka na potrzeby tylko i wyłącznie tego filmu. Ja zaraz obkleję to taśmą, żeby to się wszystko trzymało. To jest tylko dla Was, bo ja takich skrzyneczek swoich to mam zrobionych bardzo dużo w sposób prawidłowy. Dlatego mówię, no romnąłem się tylko tutaj na poczet tego filmu, ale to żaden problem. Okleję to taśmą
i będzie wszystko ok. A nawet powiem wam, że wykorzystam fakt, że mam te szczeliny, to nie będę musiał od środka wykładać taśmę. Biorę sobie, słuchajcie, taśmę typowo biurową, klejącą. Sobie wcisnę w tą szczelinę. Wcisnę sobie w tą szczelinę. Ok. I w ten sposób obkleję sobie każdy bok. No dobrze, słuchajcie, ja sobie rano przygotowałem tutaj z gipsu plus kilku dodatków taki oto kamień. To jest, słuchajcie, kamień odlany z moich form. Tak jak mówiłem, ja tych form posiadam tutaj kilkanaście, jak nie więcej. Moje formy wyglądają, słuchajcie, w ten sposób. Za chwilę taką formę zrobimy. I co? Ja sobie odlałem stąd, ale ogólnie zanim stworzyłem te wszystkie formy, też skądś musiałem to pozyskać. Ja akurat, słuchajcie, kupiłem sobie w markecie dwie takie płytki ścienne. Zobaczcie, jedna, druga. To jest jedna płytka. O, to jest, słuchajcie, jedna płytka i to jest druga płytka. Ja je dołożyłem i w ten sposób zrobiłem sobie pierwszą formę. Oczywiście mam kilka takich wzorów, żeby nie było, że jedno za drugim się wszystko powtarza, bo to też do końca fajnie by nie wyglądało. Więc dwie takie płytki sobie dołączyłem w następujący sposób. O! I wykonałem sobie, kochani, formę. Jeżeli chcielibyście sobie zrobić na przykład z tego kamienia, co ja tutaj posiadam, jeżeli ten wzór wam się podoba, możecie mi dać znać. Ja oczywiście za drobną opłatą równowartość gipsu i kosztów przesyłki mogę wam zrobić taki negatyw do własnej formy, wam wysłać, nie ma problemu, dostępnie. Jak chcecie swój, to mówię, możecie sobie w markecie kilka płytek kupić, jakoś ułożyć, żeby potem wam się to zgadzało jedno z drugim. Możecie sobie zrobić swój wzór. Dlatego ja zrobiłem 37 na 37, bo takie są, słuchajcie, moje już formy. Moja gotowa forma wygląda tak, no ta jest brudniejsza, bo akurat bawiłem się z nimi, z tymi formami, dodając kolory. Szły na słupki ogrodzeniowe swojego czasu, więc wygląda to tak. No dobra, słuchajcie, ja na czas tego projektu, w tym celu, nie na czas, zamówiłem sobie 5-kilogramowe opakowanie białego silikonu odlewniczego. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Zamówiłem sobie go, słuchajcie, z Allegro, ponieważ znalazłem opcję najtańszą. Zapłaciłem z przesyłką pobraniową 301 zł za 5 kg silikonu i utwardzacz. A kupiłem go z firmy, a tu mam loga, zareklamujemy, ponieważ skoro jesteście najtańsi i macie dobry produkt, to was zareklamuję. Skala Plastic Poland, letnia 1F, paczkowo, www.skalaplastics.pl. Dobra, mówię, zareklamujemy, ponieważ są różne ceny tych silikonów. Bielutki, bielutki, elegancja Francja. W skali tam Shore i tak dalej, bo dlatego, że te silikony mają swoją skalę, jest 15, czyli on będzie taki dosyć elastyczny, miękkawy i o to mi chodzi. No dobrze, biorę sobie, słuchajcie, teraz silikon i teraz tak, silikon przychodzi, sam silikon plus utwardzacz, 30 gram na każdy kilogram produktu. Ja wiem, że moje formy, słuchajcie, ważą równiutkie 2 kg, bo sam je odlewałem tam, tylko że odlewałem je, żeby wam nie skłamać, około 5 lat temu i do dzisiaj służą 2 kg, ale mam korzystając ogólnie z okazji, że znowu będę się bawił silikonem,
Chciałem sobie jeszcze coś odlać, dlatego ja urobię sobie 2,5 kg silikonu. Przyszykowałem sobie pojemniczek wycięty z butelki. No i lecimy 2,5, a zrobię 2,470, 2,470 dokładnie. Dwieście, 300, 400, a może być 2,450. Dobra, mam prawie 2,5 kg silikonu, prawie, bo prawie. I teraz tak, 30 gram na każdy kilogram silikonu, no to u mnie będzie 30, 60, 75, 75, dajmy na to 80. 80, 2,450, więc lejemy do 2,530. Dziesięć, 20, 30. Niecałe. Dobra. I teraz tak. Mam tu stary, niepotrzebny mi już nożyk i mięcham to wszystko. Żeby nie zabrudzić, zdejmę już z wagi. Tak więc porządnie muszę to wymieszać. No dobra, kiedy mam to już wymieszane na różnych tam modelarskich, słuchajcie, forach, źródłach piszą, żeby to, że ludzie sobie odpowietrzają takie rzeczy. Ja powiem wam szczerze, mówię, wykonałem tutaj 20 parę form z 5 lat temu. Nigdy nie odpowietrzałem tego silikonu. Nie było w ogóle takiej nawet potrzeby. Jakoś te formy do dzisiaj służą, ale zawsze sobie, zobaczcie, trochę popukam o podłoże, żeby takie mikrobąbelki sobie tam powychodziły. No i dobra, i zaczynam wylewać. Zaczynam, słuchajcie, od najbardziej infratnych miejsc, czyli zobaczcie, od tych rancików, bardzo wolnym, małym strumykiem. Oblewam wszystkie ranty dokładnie. Wlewam też do środka troszeczkę. No i wlewam już większej ilości.
No dobra, w międzyczasie mam małą awarię. Wylało mi się tutaj, więc spróbujemy to naprawić. No dobrze, słuchajcie, dzisiaj mam strasznie dziwny dzień. Co chwilę ktoś dzwoni, co chwilę ktoś mi głowę zawraca. Latam, jeżdżę, jeszcze nagrywam ten filmik. I z tego wszystkiego zapomniałem najważniejszej rzeczy. Po zrobieniu skrzyneczki zasilikonować połączenie tego blatu z tymi bokami. Konieczne jest zasilikonowanie. Zaczęło mi, słuchajcie, wyciekać tą szczeliną, co wkręty są. No i dlatego szybko poleciałem, troszeczkę piasku przyniosłem i jakoś sytuację uratowałem. No ale niestety trochę mi się tego zlało, więc bardzo ważne. Ranty muszą być zasilikonowane. Połączenie tych wszystkich deseczek ze sobą. No i czekamy aż wysnie. Ok, wracam do Was po 3 godzinach. Tyle mniej więcej powinno wystarczyć. To już po 2 godzinach było na pewno już gotowe do pracy. Ale dałem sobie 3 godzinki. Dobra, zabieram się za rozbieranie tej formy. Rozebrałem swoją formę. Musiałem ją całkowicie porozkręcać. No niestety ja miałem tutaj płytę, która już trochę przeszła i trochę na dworzu leżała i mi w jednym miejscu pękła. Zaraz dorobię drugi boczek, ale to nieistotne. Teraz tak, nożyczkami sobie troszeczkę poprawię nadlewki, które weszły pod tą moją matrycę. Nawet zrobię to później. No i co, teraz jakoś spróbuję przełamać ten gips. O, już pękł. Dobra, i będzie po prostu łatwiej mi wyciągnąć gotową formę. Dobra. Powolutku, bez pośpiechu. Robię to tylko dlatego, żeby gips nie został w szczelinach. Ok. Coś mi się naderwała forma, ale to nie przeszkadza w niczym. Dobra, to jest do utylizacji. Naderwała mi się tutaj delikatnie, ale to w niczym mi nie przeszkadza. Tutaj też mi się naderwała. Po prostu trochę pożałowałem tego gipsu, tego silikonu, mogłem dać go jeszcze z 200 więcej. Ale to w niczym nie przeszkadza. Dlaczego? Dlatego, że tą skrzynkę w tym momencie z powrotem muszę skręcić. No dobrze, słuchajcie, sklejkę, płytę USB, którą wykorzystałem do skrzyneczki, ona mi leżała praktycznie całe lato na zewnątrz budynku. Ona jest tak krucha, że powiem Wam, że nie chce mi się już jej nawet naprawiać. Ona jest po prostu przetrącona. No. Ja w wolnym czasie sobie skrzyneczkę zrobię nową. Więc o, sama ta płyta. O, zobaczcie. O. No niestety, no jest jak jest. W wolnym czasie sobie zrobię do tej formy nową, a tymczasem zapożyczę swoją skrzynkę od moich poprzednich form i możemy kręcić filmik dalej. Tak więc tą odlaną już formę mogę sobie umieścić w mojej skrzyneczce i w ten oto sposób mam kolejną do mojej kolekcji form.
No dobra, jak zauważyliście, ja kupiłem silikon dzisiaj, taki można powiedzieć najtańszy i zapłaciłem za niego 300 zł. Poszło 2 kg 300 na jedną formę, ponieważ mi się troszeczkę tam oblało, przed chwilą Wam mówiłem. Tak więc koszt wyprodukowania jednej porządnej formy silikonowej, no to niestety jest wysoki, jest około 150 zł. Ale jeżeli nie planujecie, że tak powiem, prowadzić żadnej tam zarobkowej działalności związanej z odlewnictwem, tak jak ja, ja nie prowadzę takiej co prawda działalności, ale w ramach mojego hobby z 5 lat temu zrobiłem te formy i że tak powiem 2-3 razy w roku robię jakąś większą ilość, co mi daje jakiś dodatkowy dochód na zlecenie czyjeś. Ja moje formy jak robiłem, nie ukrywam, kupiłem wielką beczkę, tam było chyba z 50 kg silikonu i mniej koszt wyprodukowania jednej takiej formy wynosił wtedy jakieś 26 zł. No dzisiaj rzeczywiście materiał jest o wiele droższy, zwłaszcza, że kupujemy go w mniejszej ilości, więc za sam silikon też płacimy więcej. Jeżeli mówię, nie chcecie robić form tak mocnych, sztywnych i profesjonalnych jak tą, którą teraz robimy, zawsze możecie zastosować tańsze materiały. Jest dużo materiałów odlewniczych nie silikonowych, tylko poliuretanowych. Są zamienniki, popatrzcie sobie w internecie. Można oczywiście zrobić tańsze, tylko że no nie oszukujmy się. Tak jak powiedziałem, ta forma ma prawie 5 lat i ona nadal jest niezniszczalna. Ona jest formą mega mocną. Formy poliuretanowe, no być może po 100-120 odlewach się po prostu zniszczą, przerwą. Można będzie je łatać jakimiś tam taśmami, ale będą tańsze. Tak więc ja dzisiaj zrobiłem formę silikonową na początek tego filmu, dodam do swojej kolekcji i pokażę Wam dalej, co robimy z tym kamieniem. No dobrze, słuchajcie, tak jak Wam powiedziałem przed chwilą, czy tam nawet wcześniej na odcinku, ja tych form mam sporo. Ja mam ich 25 sztuk. Dzisiaj z Wami zrobiłem sobie 26. Posiadam też i takie formy. To jest podobny kamień, ale taki dłuższy. Ja mam ich tyle, ponieważ również Wam wspominałem, czasami kilka razy w roku robię większe ilości. Nie tylko one idą na elewację, ale też idą na ogrodzenia. Mam też formy na dole do odlewów gipsowych, z których robię tego typu panele. Zobaczcie sobie. Tak więc to jest taki, nie jest to mój biznes, ale jak widzicie na moim warsztacie jest dużo różnych branż, w których, że tak powiem, biorę udział. Ja jestem człowiekiem wszechstronnym, więc wszystko co mnie interesuje zaraz przychodzi do praktyki. Więc u mnie tych form ogólnie jest sporo. Ja je potrzebuję, wykorzystuję i tak dalej. Jeżeli ktoś by chciał sobie zrobić taki kamień tylko i wyłącznie dla siebie, to tutaj musi się zastanowić nad tymi formami. Może, tak jak powiedziałem, można je zrobić z poliuretanu, a można je zrobić z profesjonalnego silikonu, tak jak robię to właśnie ja. Z tym, że z silikonu one wychodzą o wiele drożej. Mówię, mnie taka forma wyszła 20 parę złotych sztuka, ale ja wtedy kupiłem taką banię wielką i je robiłem wszystkie naraz. Więc hurtowa ilość silikonu jest o wiele tańsza niż kupienie kilograma czy tam 5 kilo. Z drugiej strony musicie się zastanowić, czy wam potrzebna jest wrócę, przepraszam. Ja jeżeli rozłożę 25, teraz 26 form na stół, to jednocześnie zrobię prawie 3 metry kwadratowe, jednocześnie odleję kamienia. Trzeba pamiętać, że ten kamień jest mieszanką betonową, którą za chwilę wam pokażę, jak ją wykonuję. I niestety ta mieszanka minimum dobę musi w tej formie leżeć. Więc jeżeli zrobicie sobie jedną, jedyną formę, to wyobraźcie sobie tyle kamienia, ile wy potrzebujecie, tyle sztuk, tyle dni musicie produkować. Więc jak potrzebujecie 100 kamieni, 100 takich paneli, no to przez 100 dni, no to jedna forma może być za mało, tak? Ja myślę, że najlepiej dla siebie zrobić sobie 3-4 formy i codziennie sobie odlewać po 3-4 kamienie. Mówię, robiąc też dużą ilość form, tak jak ja na przykład mam, to też czy wam takie formy po prostu będą potrzebne, tak? Więc no tutaj ekonomicznie trzeba się
zastanowić. Ja uważam, że rozsądnie zrobić sobie 2-3 formy, codziennie, regularnie sobie odlewać i zrobić tyle kamienia, ile potrzebujecie. Czy potrzebujecie między okna, czy tak jak ja będę prawie cały narożnik budynku okładał w moim projekcie. Więc no już tutaj decyzję zostawiam Wam. Na pewno trzeba to rozważyć, bo mówię, ja mam gumowe, porządne, to jest dzisiejsza forma. Mówię, to są 5-letnie już formy. Ja mam porządne te formy i no ale też mają mi starczyć na wielokrotne odlewy. No ktoś indywidualnie musi naprawdę to sobie przeanalizować. Ja dodatkowo mam taki zrobiony tutaj stojak, chociaż mój stół też jest równie wypoziomowany, ale żeby nie zawalać całego stołu, ja sobie swojego czasu wygrzebałem taki stojak. On jest tu wypoziomowany. W momencie, kiedy odlewam, będę wkładał wszystkie formy w ten stojak. I one w tym stojaku będą mi sobie stygłe. Tak więc wszystkie teraz wyjmuję i zaraz będziemy robili recepturkę i odlewali. No dobrze, słuchajcie, może będzie mnie troszeczkę słabiej słychać, ale za to powinniście mnie dobrze widzieć. Chciałbym Wam pokazywać na bieżąco, co robię i jak to robię. Dlatego nie zakładam mikrofonu, nagrywa się bezpośrednio. A więc tak, w pierwszej, słuchajcie, kolejności biorę sobie włókno szklane. Takie włókno kupicie w każdym sklepie budowlanym. Ono służy do uszlachetniania betonu, robienia mikrowiązania. Teoretycznie zapobiega wilgoci, nie wiem jak, ale ponoć tak się dzieje w betonie. Ja ogólnie, jak już wypełniam wszystkie swoje formy, to odpalam betoniarkę, mam swoje proporcje. Na poczet tego filmu zrobię to w kastrze. Tak więc na jedną taką kastrę delikatnie, tyle co na palce, rzucam tego włókna. Teraz do tej kastry dolewam, tu mam dokładnie 10 litrów wody. Ok. Teraz do tych 10 litrów wody ja mam taki korek. To jest zwykły korek kanalizacyjny do zatyczki rury 50 od kanalizy. Nie wiem dlaczego sobie go upodobałem. Jakoś tak mi podpasował. Na taką kastrę biorę sobie, słuchajcie, plastyfikatora. Możecie widzieć litery odwrotnie, bo nagrywam z ekranu przedniego, żebym widział, co Wam nagrywam. Żeby nie było, że zrobię mieszankę, a Wy widzicie tylko moje stopy. Tak więc z tego plastyfikatora, słuchajcie, nalewam sobie połowę korka. Dokładnie połowę korka. Tak więc na taką kastrę. Następnym składnikiem, no i tutaj bardzo ważnym jest składnikiem, to jest magiczny składnik. Wezmę tutaj bliżej, mówię, też pewnie widzicie to jakoś odwrotnie, musicie mi wybaczyć z przedniego ekranu. To jest szkło wodne. To szkło możecie kupić w internecie, kosztuje śmieszne pieniądze, a robi taką szklaną warstwę wewnątrz betonu. I to szkło, ja oczywiście również mam to w bańkach 5-litrowych, może to stać latami, nic się z tym nie stanie, bo to jest na bazie jakiejś tam celulozy. Uzupełniam również połowę tego korka, również połówkę, i wlewam do kastry, ponieważ to szkło jest takie bardziej, no jak szkło, więc muszę ten korek, szkoda towaru, i sobie tam wypłukać. Kolejnym składnikiem recepturki jest cement. I teraz tak, cement musi być jedynka, 42,5. Z dwójki też swojego czasu robiłem, ale jakoś dwójka mi schła za 2,5 dnia. No i widziałem w ręku brak tej wytrzymałości. Możecie pomyśleć, że on jest kawalony. No nie, no worek troszeczkę już leżał, ale nie jest kawalony, on się zaraz rozmiesza. No jest już zbrylony, ale nie jest jeszcze twardy. I tego, słuchajcie, cementu wsypałem wiadro 5-litrowe. Teraz to wszystko przemieszam.
Na wolnych obrotach sobie przemieszam, żeby... Dobra, jak już mam zrobiony zaczyn, do tego dosypuję, słuchajcie, 20 litrów, mówię wszystko w litrach, bo mam wiadra w litrach, 20 litrów czystego, zwykłego piasku do betonu, nie sianego, zwykłego. Jak trafią się jakieś naprawdę wielkie kamienie, to potem w mieszance betonowej je wyjmę, ale mniejsze kamienie nie przeszkadzają. No i 20 litrów poszło i jedziemy, mieszamy. Kiedy ten zaczyn już przemieszałem, dosypuję kolejny piasek. Muszę wyjść na zewnątrz. I tu mam już tylko 15 litrów. Ok. I na koniec dosypuję sobie jeszcze do tego wszystkiego 3 litry cementu. Ok, nie mam wiader większych, też dziesiątki nie chcę 8 odmierzać, więc piątka i większe pół drugiej piątki. Dlatego biorę sobie na takie właśnie etapy. W betoniarce można byłoby to wszystko naraz rzucić mi z głowy, a tutaj, żeby się dobrze to rozmieszało, dzielę na takie etapy. Do odlewania form wykorzystam sobie ten pojemnik po butelce. O, jak jestem na tej kamerce, to wam pokażę to szkło wodne, bo teraz widzicie w normalnym obrazie, a nie odwróconym. Tak więc zabieram się do roboty. Środek. A taka konsystencja jest właśnie idealna. Jak podczas odlewania można by zobaczyć jakieś większe kamienie, takie powyżej 2 cm, to można je od razu wybrać, żeby tam aż takie wielkie nie były, chociaż w ogóle kamyczki tu nie przeszkadzają. Teraz taką formę wystarczy, że trochę potrzącham delikatnie. To, że się tam trochę wylało na boki, to nie przeszkadza, bo to zaraz i tak pójdzie w poziom. Więc sobie na razie wrzucę tutaj. No mówię, ja to mam akurat swoje takie, swój taki, można powiedzieć, stojak do tego typu robót. No i zabieram się za odlewanie wszystkich. Ja sobie zalałem wszystkie swoje formy. Tu mam jeszcze kilka. A ponieważ, tak jak powiedziałem, jest sobota, jest godzina 15, dobę minimum musi schnąć. Ja nie jestem z ludzi, którzy w niedzielę pracują. Tak więc wrócę sobie po prostu tu w poniedziałek. No dobrze, drodzy Państwo, mamy poniedziałek. Wracam do moich form.
wygląda sobie już obiecująco. No niestety jest listopad, temperatura na zewnątrz oscyluje w granicach 10 stopni, więc to też nie schnie mi tak jak schnie to w lato. No ale spróbujemy rozformować i zobaczymy, co z tego tutaj mi wychodzi. Tak więc pierwsza forma. Odrywam zawsze od części tych. Zobaczcie, ja w ogóle nie stosuję żadnego rozdzielacza. Żadnego. Po prostu silikon jest tak dobrą rzeczą, że nie potrzebuję, żeby tu cokolwiek smarować i rozdzielać. Pierwsza forma. Lecimy z kolejnymi. Tyk, tyk. Ok. O, tak mi jest zawsze wygodniej. Super, druga. Tyk, tyk. Lecę sobie z trzecią. No i fajnie. No i to już są formy czyste. Zobaczcie, one są czyste, gotowe do ponownego wykorzystania. Ja moje kamienie sobie układam za każdym razem na tym stole w taki sposób, w jaki już będą kamieniami docelowymi. I za chwilę przejdę do dalszej ich obróbki. Muszę po prostu wszystkie swoje kamienie wyłożyć tutaj. Ja już rozformowałem większość kamieni. Mam już formy gotowe na kolejny odlew. Moje kamienie wyglądają sobie tak. I teraz powiem wam, czasami się zdarza, do dzisiaj nie wiem dlaczego, że na tyle form czasami kilka z nich jest jeszcze mokrych. Zobaczcie to, co tu robię. To jest woda. To jest woda. Wszystkie są suchutkie, a kilka form czasami potrafi być mokrych, dlatego ich nie rozformowywuję, ponieważ wiem, że podczas rozformowywania one mogą po prostu pęknąć w naturalny sposób. Te kamienie również nie są jeszcze idealnie twarde, one dopiero jeden dzień sobie stygną. Jak wiecie, beton, prawidłowy czas stygnięcia betonu to jest nawet 27 dni. Ale przy uszlachetnieniu tych wszystkich dodatków, co zrobiliśmy, mogę je rozformować. Mogłem i mogę sobie robić następne. Widzicie, ja mam troszeczkę tych kamieni za jednym rzutem. Ja trzy rzuty i na nasz projekt będę miał gotowy kamień zrobiony. Dlatego ilość form jest też kluczowa do przemyślenia, co kto do czego potrzebuje. Dobra, jak one leżą, przepraszam, na blacie, przechodzę do kolejnej czynności. Dzisiaj, zobaczcie, jest moda, jak ktoś chciałby kamień, to decyduje się na szarą elewację i kamień właśnie w kolorze antracytowym. To jest, słuchajcie, kolor antracytowy. Muszę wam powiedzieć, że chyba najpopularniejszy kolor, jaki w tych kamieniach się robi. Ponieważ mój projekt, dom 45 metrów za 45 tysięcy, będzie składał się z kolorów tych, co już sobie tutaj wcześniej załatwiłem w odcinku ekstra. Kto nie widział, niech sobie tam zobaczy. Tu jest taka kawa z mlekiem, tu śmietanka. Na kontrast kupiłem farbę tak zwany jasny brąz. Teraz ją otworzę. Uważam, że brązowy kamień będzie bardzo ładnie komponował się z moją elewacją. Nie szukam szarości, nie szukam
nie szukam, słuchajcie, antracytu, mimo że sam na własnej elewacji mam kolor antracytowy. Ja za chwilę Wam to pokażę. Farba, teraz bardzo ważne. Jaką ja farbę stosuję? Do jakiej mam zaufanie? Jest wiele farb przeznaczonych typowo do betonu, do ogrodzeń betonowych. Zobaczcie sobie. Są białe, czerwone, no. Ja sobie upodobałem farbę firmy Axilbet, typową farbę do betonu. To nie jest żadna reklama, ja wpadłem przypadkowo na nią. No i powiem Wam szczerze, farba godna polecenia. Bez zbędnej reklamy, farba godna polecenia. Co jest fajniejsze, mają chyba tylko 9 czy 12 kolorów, więc nie zabiją Was ilością kolorystyki. Jest to farba na bazie akrylowo-silikonowa, czyli można powiedzieć silikonowa powłoka do malowania ogrodzeń betonowych. Wyobraźcie sobie, że ogrodzenia betonowe są pomalowane. W tej samej formie macie pomalowany kamień elewacyjny. Ona pięknie kryje za pierwszym razem. Lubię nią, słuchajcie, malować właśnie kiedy beton jeszcze jest świeży, jest mokry. Ona wspaniale wtedy wchodzi w strukturę. Tak więc lecimy. Maluję wszystkie kamienie, które mam tutaj na stole. Zobaczcie, jedno pomalowanie na świeży beton zmieniło całkowicie kolor. Więc nie jest to, że beton pije czy coś w tym stylu. Silikon zawarty w farbie nie pozwala, żeby ten kamień pił tą farbę. A ja maluję wszystko. I tak wygląda zabarwiony mój kamień elewacyjny. Normalnie zostawiam go do wyschnięcia do jutra. Jutro każdą z tych płytek biorę w rękę i domaluję jeszcze raz, obracając na boki wraz z rantami, ponieważ te pierwsze przemalowanie, zobaczcie, nie wiem czy będzie widać, zwłaszcza w tym świetle to jest bardzo słaby pomysł, żeby pokazywać, ale na pewno będą niedociągnięcia, nie do malowania. Maluję sobie ręcznie i odkładam do pełnego wyschnięcia. W moim przypadku ja to maluję raz i pójdzie na elewację budynku. Kiedy skończę całą elewację i tak dalej, po prostu wezmę sobie farbę i pomaluję już bezpośrednio na budynku. Tak jak zrobiłem to u siebie. Zobaczcie, jak taki kamień wygląda u mnie. No dobrze, tak wygląda mój skromny mały dom, który też swojego czasu kompletnie sam stawiałem, kompletnie sam wykańczałem. Robiłem elewację, tak więc zrobiłem i sobie swój kamień. Mój kamień ma kolor antracytowy. Z białymi oknami prezentuje się w ten sposób. Wiem, porę sobie wybrałem zajebistą do nagrywania filmu. Jest po 16, jest ciemno. Też w moim domu jest bardzo wiele rzeczy do skończenia, takich jak murek, czy nawet glify wokół drzwi. No ale mogę kamieniem się pochwalić. Mój dom z frontu wygląda tak. Wiem, jest bardzo ciemno, ale tu też jest kamień i cały szczyt jest w kamieniu. Cały ten szczyt jest zrobiony w kamieniu własnej produkcji. Spróbuję Wam to jakoś przybliżyć. Tak więc jakby ktoś chciał zdjęcie mojego domu w dzień, to niech mi napisze w komentarzach, to wyślę. No dobrze, moi mili, mam nadzieję, że zaciekawiłem Wam tematyką produkcja kamienia. Odkryłem przed Wami troszeczkę rąbka tajemnicy, a ponieważ to jest film dedykowany dla moich patronów i sponsorów mojego projektu Dom 45 metrów za 45 tysięcy. W ten oto sposób, skromny, bo skromny, ale macie jakąś wiedzę, której nie posiada ktoś inny. Może do czegoś Wam się przyda, ale w ten sposób chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za pomoc, za wsparcie, bo dzięki Wam mogę realizować ten projekt. Niestety są czasy jakie są, no nie da się pracować i jednocześnie realizować coś poważnego na YouTube'a. To dzięki Wam to robię i dla Was właśnie jest ten filmik. Z czystego serca bardzo dziękuję. No i proszę o wsparcie dalej w miarę Waszych możliwości, bo to bardzo mi pomaga. Jestem na etapie teraz wykończeniówki, więc
Na ile finanse pozwolą, na tyle będę starał się tego typu ciekawostki w tym projekcie realizować. Trzymajcie się ciepło. Miałbym małą prośbę na koniec. Napiszcie w komentarzach, kto jest ze mną, chociaż kropkę. Będę wiedział, ile osób z moich patronów po prostu obejrzało ten materiał do końca. Zdrówka i dalszą część kamienia już zobaczycie w kolejnych odcinkach mojego projektu. Trzymajcie się, cześć!